Na cenę miodu, który trafia na nasze stoły, ma wpływ wiele czynników. Aby zrozumieć, dlaczego miód potrafi w sklepie kosztować 15 zł, a u pszczelarza 50, trzeba poznać każdy z nich. Oglądaj do końca, aby wyrobić sobie własną opinię i poznać wszystkie zależności. Pszczoły. W Chinach, Polsce czy Ukrainie pszczoły są tak samo pracowite. Ilość zebranego miodu zależy od ich kondycji zdrowotnej, ilości dostępnych roślin miododajnych, warunków klimatycznych i pogody. Również istotnym elementem, który ma wpływ na ilość i jakość miodu, jest sam pszczelarz. W każdym kraju na świecie pszczelarz dba o kondycję swoich pszczół, zna zdrowotne właściwości produktów pszczelich i robi wszystko, aby produkty, które pozyskuje, były najwyższej jakości. W każdym kraju są pasieki hobbystyczne do 20 rodzin, półprofesjonalne do 80 rodzin pszczelich i zawodowe, w których znajdować może się od kilkuset do nawet kilku tysięcy rodzin pszczelich. Ilość posiadanych pni nie ma wpływu na jakość oferowanych produktów. Wiedza, odpowiednia organizacja pracy, wykorzystanie nowoczesnego sprzętu i nowinek technologicznych pozwala na pozyskiwanie dużych ilości miodu, zachowując jego najwyższą jakość. Najwyższą jakość według standardów pszczelarzy, ale są też czynniki, na które pszczelarz nie ma wpływu. Chemia w pasiece i rolnictwie. Przepisy w Unii Europejskiej oraz dodatkowo w krajach członkowskich dokładnie regulują, co można stosować, aby wzmocnić pszczoły, a przede wszystkim, aby walczyć z chorobami. W Polsce mamy zakaz stosowania antybiotyków, a dopuszczonymi jedynymi lekami są środki do zwalczania warozy. Nie możemy ich stosować w momencie, jak pozyskujemy miód. Niestety kraje, które są liderami w produkcji miodu na świecie, są mniej rozwinięte w tym zakresie. Chiny, Ukraina, Argentyna, Brazylia, Turcja dopuszczają stosowanie antybiotyków przy zwalczaniu chorób pszczelich. Antybiotyki niestety pozostają w miodzie. Pewne zabiegi pozwalają się ich pozbyć z miodu, ale odbywa się to kosztem jakości. Przepisy unijne regulują również dopuszczanie substancji dozwolonych w rolnictwie. Stopniowo eliminują również substancje z oprysków o dużej toksyczności dla pszczół i dla człowieka. Jednak brakuje pewnej konsekwencji. Zakazy dotyczą krajów Unii Europejskiej, jednak stosowane są często okresy przejściowe 3- i 5-letnie dla krajów spoza Unii i okazuje się, że pozwala się na dostawy zbóż, owoców, warzyw czy produktów pszczelich, które zawierają zakazane substancje. I finalnie okazuje się, że pszczelarz w kraju poza Unią Europejską zrobił wszystko zgodnie ze sztuką i przepisami w swoim kraju, a jakość produktów, które dostarcza na rynek, odbiega od najwyższej. Ale są też sytuacje, gdzie z chęci zysku jakość dla pszczelarza nie ma znaczenia. Oszuści i fałszerze. Niezależnie od kraju, ilości posiadanych pszczół, trafia się jakiś procent osób podszywających się pod pszczelarzy. Celem oszusta jest stworzenie jak najtaniej produktu, który można sprzedać z możliwie największym zyskiem, oznaczając go jako miód. Oszustem może być działająca pasieka lub osoba bądź grupa osób, które z pszczołami nie mają zbyt wiele wspólnego. Dodatki syropów i inwertów cukrowych w różnych proporcjach mogą podnieść dochód ze sprzedaży oszusta od kilkudziesięciu do kilkuset procent. Taka działalność jest szkodliwa, wbrew prawu, brakuje jednak skutecznych procedur i nowoczesnych badań, aby zabezpieczyć nas pszczelarzy i Was konsumentów przed takimi przypadkami. Dyrektywa unijna określająca normy i sposób badania miodu ma już przeszło 20 lat i potrzebuje zmian. Produkcja i dystrybucja syropów cukrowych, które osiągają parametry minimalne miodów, stała się dochodowym biznesem idącym w setki milionów dolarów. Chińskie fabryki i europejscy dystrybutorzy. Zapotrzebowanie na miód jest większe niż możliwości produkcyjne pszczół na całym świecie. Tą lukę wykorzystały w nieuczciwy sposób wielkie holdingi, przede wszystkim znajdujące się w Chinach. Na masową skalę kilkaset tysięcy ton rocznie przerabiają syrop ryżowy na produkt miodopodobny, który tworzony jest pod normy i badania odpowiadające parametrom miodów.
Produkt ten jest jałowy i brak w nim wartości zdrowotnych, ale przechodzi stare, ale aktualne badania jakościowe miodów. Dopiero zastosowanie nowoczesnych technologii w badaniach w 2023 roku wykazało oszustwo w niemal 70% przypadków. Dzięki niskiej cenie i sieci dystrybutorów w Europie produkt ten stał się miodem w największych ilościach dostarczany do krajów Unii Europejskiej, a w 2022 roku w Polsce został dostarczony w ilości o 60% większej niż w 2021 roku, zrzucając na drugie miejsce dotychczasowego lidera na naszym rynku, Ukrainę, przy okazji zabierając jej 30% rynku. Do Polski trafiło ponad 16 tysięcy ton pseudomiodu chińskiego i około 10 tysięcy ton miodu ukraińskiego. Notabene w 2021 roku miodu ukraińskiego trafiało na nasz rynek w granicach 14 tysięcy ton. Miód i pszczelarze w Ukrainie. Regularnie w komentarzach otrzymuję informacje, że bronię pszczelarzy z Ukrainy. Staram się realnie patrzeć na sytuację. Pszczelarze, czy w Chinach, czy w Ukrainie, wykonują swoją pracę tak samo rzetelnie jak my tutaj w Polsce. Na temat różnicy w normach w rolnictwie i dopuszczonych lekach chwilę wcześniej Wam powiedziałem, a patologiczne sytuacje oszustw dotyczą każdego kraju, w tym Polski. Jednak w Polsce tworzony jest pewien mit. Słowa miód z Czarnobyla czy trujący miód nie ma potwierdzenia w realiach. Od 2 lat znamy sytuację w Ukrainie. Zaanektowane bądź zaminowane olbrzymie tereny wschodniej Ukrainy. Masowo niszczone wioski, w tym także pasieki pszczele. Wcielenia do armii nie ominęły również pszczelarzy. Możliwości produkcyjne ukraińskich pszczelarzy diametralnie spadły, co ma przełożenie na zmianę w kierunku produktu chińskiego. Dodatkowo chiński kierunek spowodował spadek cen nawet w skupach ukraińskich. Holdingi miodowe w Ukrainie wykorzystują swoich pszczelarzy tak samo jak polskie skupy naszych. Cena kilograma miodu w 2021 w skupie w Ukrainie oscylowała na poziomie 65-70 hrywien, co w przeliczeniu daje nam około 6-7 zł. Aktualnie ta cena to 40-45 hrywien, więc około 4 zł za kilogram miodu. Ukraińska oligarchia i wielkie koncerny wykorzystują maksymalnie pszczelarzy w bardzo ciężkich czasach. I strasznie mnie irytuje to, że ukraiński miód trafia do Polski, a napędem sprzedaży w Polsce i innych krajach jest to, że przykładowo 25% z każdego sprzedanego słoiczka przeznaczone jest na wsparcie Ukrainy. I tu przesłanie do tych wielkich zbawców Ukrainy. Jeżeli nie okradłbyś własnego pszczelarza, dając mu 40 hrywien, czyli 4 zł za kilogram miodu, a zakupiłbyś ten miód w uczciwej cenie 100-120 hrywien, czyli te 10-11 zł, to nie musiałbyś udawać bohatera wielkiego wspierającego Ukrainę, bo wsparłbyś tam na miejscu obywateli swojego kraju. Szanuję ukraińskich pszczelarzy, ale z olbrzymią pogardą patrzę na oligarchów i te wielkie koncerny, które ich wykorzystują, i przeciwny jestem zdejmowaniu cła z ukraińskich produktów. Jednak aktualna zapaść cenowa na rynku miodów w Polsce to nie wina ukraińska. Znacznie gorsze, znacznie większe i w znacznie większych ilościach do Polski i Unii Europejskiej sprowadzane są pseudomiody z Chin, nie produkowane przez pszczoły.